Hej, gramy dalej w grę Broken Sword 2 The Smoking Mirror. Niestety porwano naszą sympatię, czyli Nico Collard. No i musimy ruszyć jej na ratunek. Nie wiadomo, gdzie się ona teraz znajduje. A naszym tropem jest w tej chwili to naczynie, o którym André Lobino powiedział, że on nie wie nic na jego temat, ale jest ktoś w pewnej galerii, kto być może coś na temat tego naczynia nam powie. Dlatego teraz właśnie udamy się do tejże galerii. Now I had another lead. I could either go back to Ubier's house or visit the Glee's gallery. Wybieramy galerię. The Glee's gallery had style and class, but very few customers. Bardzo fajne miejsce. Ta sztuka jest tutaj nieco dziwna, bo tutaj obraz jedynie na przykład z niebieskim kwadratem w prawym dolnym rogu, no i po lewej stronie z jakąś figurą barwy brązowej, natomiast cała reszta jest biała. Ciekawe, jak to skomentuje George. Rectangles in a desolate landscape, highly cubist. The wasteland. Too minimalistic for too much money. Być może to jest taki celowy zabieg autora, by trochę się pośmiać ze sztuki, ale ze sztuką tak bywa, że nie wszyscy ją rozumieją. No natomiast są tacy, którzy być może zachwycaliby się tym obrazem, bądź tym. Sprawdźmy jeszcze gabloty. I couldn't believe it. The pots were marked at 5,000 francs each. As far as I could tell, the pots were almost identical to the one I'd found in Ubier's house. Looked like a witch and a headless bust. I had seen better. Pots, pots and more pots. All hugely expensive. No tak, czyli jak widać, nie tylko ja nie rozumiem fenomenu akurat tych rzeczy, które tutaj się znajdują, także nie bardzo rozumie ten fenomen George Stobbart. Porozmawiajmy teraz z tymi dziewczętami. Młodymi chyba. Hi, girls. What's the joke? あなたはキレてですね。 Okay, fine. No cóż, widać, musi być w George'u coś bardzo zabawnego. Albo po prostu to takie typowe zachowanie dziewcząt. Swoją drogą, kiedy patrzę na grafikę, kiedy przechodzę poszczególne lokacje Broken Sworda, czy jedynki, czy dwójki, to jakoś tak mam lepszy humor. Nie wiem, ta gra ma jakiś taki klimat, że potrafi odprężyć. Nawet sam wygląd lokacji w ten sposób na mnie działa. Porozmawiajmy może z tym człowiekiem słusznej postury, popijającym coś z kieliszka, czy z lampki. Are you Mr. Glee's, the owner? Good God, no. Then I guess that must be him over there, right? Your powers of deductive reasoning astound me. Have you heard of Professor Ubier? Yes, of course. I was at his house earlier. If you're going to drop names, you could at least name one worth dropping. I thought Ubier was a well-respected man. Why, his last book was nothing but pseudo-intellectual claptrap. The demented ramblings of a drug-dependent has-been. Czyli Claptrap to paplanina? Nie wiedziałem, a Claptrap jest jedną z ciekawszych postaci gry Borderlands. Zwłaszcza Borderlands 2. What's that you're drinking? I'm not sure, but I have a suspicion it might be urine. Glees can't expect a favorable criticism of his gallery when he serves this muck. Would you give me your opinion on this pot, sir? Yes, very rapuche. Rapouche? Hideous. What the hell do you think you're doing? No właśnie, co on zrobił? To nasze naczynie, on je upuścił i rozbił. Powinien zwrócić koszty. What's the difference between my pot and all those other pots? Yours is broken. Why, you smug, pompous sloth. Sticks and stones, dear boy, sticks and stones.
Dobrze, że nie owce i kamienie wtajemniczeni powinni wiedzieć, o co chodzi. You smashed my pot. Certainly it was not only worthless, it was ugly and offensive. To you, maybe. Believe me, I was doing you a favor. I wasn't going to waste any more breath talking to that pompous blimp. Maybe I could turn the situation to my advantage, and at the same time, get my revenge. Dokładnie, trzeba się jakoś zemścić na tym człowieku, nie można dać sobą tak pomiatać. George. The pot had smashed into too many pieces to retrieve. No, z pewnością już do niczego nam nie posłuży. Szkoda takiego naczynia. Na pewno swoje kosztuje, skoro okazy w tej galerii kosztują tak drogo, są takie drogie, to i to nasze naczynie by pewnie kosztowało sporo. Co za marnotrawstwo. I'd like to ask you a few questions, if you don't mind. Certainly, sir. I'd be most happy to oblige. You're English? These days one prefers to think of oneself as European. Sure. Whatever you say. And how precisely may one assist you, sir? What I really wanted to ask you about was a black stone. A black stone? Yeah, it's a Mayan artifact, about as big as my hand. No, sir, one doesn't get much call for black stones. If it's Mayan artifacts you're interested in, I have some rather exquisite pots. So did I, until that slob smashed it. Have you heard of Professor Ubier? Of course. His name is synonymous with Mayan art. A number of these artifacts were supplied by Ubier himself. Do you believe the story that Ubier murdered his wife? If it was true, who can blame him? She was an opportunist tramp. Well, that's what I heard. Have you seen any of Ubier's wife's films? Only one. Believe me, I was appalled, shocked, disgusted, and repulsed. Well, you sure got your money's worth. Last time I went to the movies, I wasn't even titillated. Dokładnie, czyli z opisu warto było obejrzeć. I suppose you have an import license for these relics? Of course. But that's not my problem, sir. The professor arranges all the shipping. We simply collect the items from the docks. Could you tell me which docks Professor Ubier uses to import the artifacts? Good God, no. I can't possibly reveal my commercial secrets. Do you get many Central American Indians in here? No, sir. This is Paris. Central America is several thousand kilometers southwest of here. Straight across the Atlantic Ocean and turn left. You can't miss it. Well, as it happens, I saw some Central American Indians this very morning. Tourists, sir. Paris is full of them at this time of year. I have some questions I'd like to ask about those pots. The Mexican collection? Certainly, sir. Where did you get them from? Mexico, of course. I think, sir, we'll find the price extremely reasonable. Hey, I'm not interested in buying them. Oh, I see. Well, in that case, you'll excuse me. W takim wypadku, jeśli nie zamierzasz ich kupować, nie jesteś już takim klientem budzącym zainteresowanie. No tak to jest. No i rozmowę przerwaliśmy tym stwierdzeniem, ale wróćmy do niej. There is a gentleman over there who seems to be enjoying your wine. I can't think why. It was very cheap. I found this news story referring to a total eclipse of the sun. Really, sir? Well, fascinating. Fajnie to powiedział, że fascynujące, takim znudzonym głosem. Zawsze lubiłem dubbing Broken Sworda i zwłaszcza ta postać George'a Stobarta. Excuse me, sir. Uh-huh. That area is private. Oh, so I'm not allowed back here? No, sir. Zawsze George'a słucha mi się bardzo przyjemnie, tam nie możemy na razie wejść. A być może przydałoby się zbadać te skrzynie, więc czas na jakiś fortel, a jednocześnie warto wrócić do tego wątku ukarania tego człowieka, który nam rozbił naczynie. Takie wspaniałe naczynie. Mamy tutaj trochę alkoholu, a ten jego jest chyba słaby. Oj. Więc napełnijmy mu I kieliszek. didn't think he'd be interested. Ale nie w ten sposób. Tutaj taki lekki pixel hunting, bo trzeba dobrze wycelować. I splashed a little absinthe into the glass and hoped he wouldn't notice the change of color. Did you put something in my drink?
Yeah, I did. What do you think? Well, it's certainly an improvement over Gleese's wine. In fact, I could grow to like it. A skoro mógłbyś polubić, to zróbmy to jeszcze raz. Aż za bardzo polubisz ten alkohol. Dawaj kieliszek. Allow me. Cóż no, tak się bujał, że aż się bujnął za bardzo po tym alkoholu. I dobrze mu tak. Were those pots very valuable? The pots are insured, but not the shelving. You've no idea how much that cost me. Spheres in a barren waste. Oh, very profound. I could see a pattern emerging in this artist's work. Czy ja dobrze zrozumiałem, że te gabloty były więcej warte niż eksponaty? Całkiem możliwe. No, ale tak to bywa. Niektórzy chcący uchodzić za takich ludzi z klasą przyjdą tutaj, nie znają się na sztuce, kupią coś bardzo drogo, jeśli mają pieniądze. No i co? I czują się dumni, czują się bardziej wartościowi przez to, a okazuje się później, że te eksponaty były bezwartościowe. There was nothing in the case but styrofoam packing, but pasted on the side was the remains of a label. Underneath the logo of a flying bird were the words Condor Transglobal Mars. The rest of the label was missing. It was beginning to make sense. Oubier had organized Nico's abduction. Oubier withdrew money from Marseille. Oubier was connected with Transglobal, who shipped their goods from a warehouse in Marseille. That's how the torn Transglobal label had once read. Marseille, not Mars. It wasn't much of a lead, but it was all I had. I set off immediately to catch the evening train. Czyli ruszamy w kolejną podróż. It was almost dawn when I arrived in Marseille. I traced Condor Transglobal to a desolate dockside. Powiem wam, że mam wielki sentyment do tej lokacji, wręcz ją uwielbiam, ponieważ kiedyś ja praktycznie w ogóle nie grywam w dema i bardzo rzadko mi się to zdarzało, ale akurat w demo Broken Sword 2 grałem jeszcze w czasach liceum, nie wiem, który to mógł być rok 2000, może wcześniej, może rok później, nie wiem dokładnie. W każdym razie akurat w demie była ta lokacja i wtedy bardzo mi się ta gra spodobała, bardzo mnie wciągnęła, no i fajnie było po latach tę grę przejść. Aby dostać się tam do Condor Transglobal, będziemy musieli przejść przez płot. Breaking steel padlocks with my bare hands was a feat I'd never mastered. Bardzo lubię też, jak zwykle, komentarze George'a. What's the big idea? I don't know. The dog went berserk for no apparent reason. He's trained to do that. The idea is to deter any would-be intruder. Oh, I get it. Okay, I'm sorry. That's okay. Just remember, he's a trained attack dog. A killer. A tak niepozornie wygląda. Pies zabójca, lepiej nie wchodzić mu w drogę, chyba że można z nim porozmawiać. Here, boy. Chyba nie jest zainteresowany taką merytoryczną dyskusją. Trudno z nim wymieniać argumenty.
Hi, good morning. Do you know what time it is? No, I don't wear a watch. As my dad used to say, I'm not into time, man. Well, you're too early. Bardzo sobie ciekawy kosz na śmieci wybrał. Wyrzuca zużyte butelki tutaj klapą do wody. Tak, tym otworem do wody je wrzuca. Także nie jest to zachowanie, które przystoi takiemu poważnemu mężczyźnie. What time is it anyhow? The big hand's on the floor. Why aren't you in bed? I can explain everything. Never mind, I ain't that interested. What time do you open the gates? 7. Do you mind if I hang out here till the docks open? Please yourself, but you'll have a long wait. It's Sunday, and tomorrow is the start of the national holiday. Everything is closed for a month. Well, wouldn't you just know it? Czyli nie trafiliśmy najlepiej. Does that dog belong to you? Nah, he comes with the job. I just feed him every now and then. More then than now, I'd say. What's the dog's name? 20. It's unusual for a dog. It's his registration number. Security dog number 20. Does number 20 have rabies? Nah, just a bad attitude. Like I said, he's a trained attack dog. They took him when he was a puppy and messed with his head to make him the way he is. Swoją drogą taka fajna gierka słowna w tej angielskiej wersji odnośnie karmienia psa. Od czasu do czasu. No a George właśnie powiedział coś w tym rodzaju, że bardziej kiedyś niż teraz, czyli bardziej w tych czasach przeszłych niż obecnych go karmił z pewnością. No, widać to po zachowaniu pieska. Mocno chciałby coś ugryźć i najlepiej mięso, ludzkie mięso. Ever heard of Condor Transglobal? Sure, they have a warehouse here. Well, could I take a look? Not until after the holidays. Come back in a month. I have to make a delivery to Condor Transglobal. Where's your rig? About half a mile down the road. And you walked here? Jeez, are you some kind of nut? Nah, it was easy. I just put one foot in front of the other. Are you gonna let me make my delivery? Not without the paperwork. You get the papers, you make your delivery, and I get a fat backhander. I was getting nowhere with the story about being a trucker. Co za służbista. Nie wydaje się inteligentnym facetem, no ale taki trochę stereotypowy stróż, powiedziałbym. Do you know what kind of business Condor's involved in? I'm paid to guard the gate. Their business is none of mine. I'm looking for a young woman. At the docks? What kind of woman do you have in mind? You don't understand. It's my girlfriend I'm trying to find. Well, I ain't seen her, and you should tell her the docks ain't no place for a young lady. They're dirty and they're dangerous. Mimo wszystko całkiem sympatyczny z niego człowiek. Lubię tę postać całkiem. I'm certain my girlfriend was brought here when she was abducted. What? Your girl was kidnapped? Yeah. Struck down by an Indian with a poisoned dart. A poison dart, huh? I could tell he didn't believe me. I have these very exotic panties. Take them away, you pervert! Have you ever heard of Professor Ubier? Me? None of my friends are professors or anything like that. O, akurat nie może to dziwić, bo akurat z tej rozmowy wynika, że chyba nie miał żadnego kontaktu w swoim życiu z żadnym profesorem, bo raczej inteligencją się od nikogo nie zaraził, czy mądrością. What's cooking? Beans. You know a man can live on nothing but beans. Not this one. Don't you ever get tired of eating beans? Sure I do. What do you take me for? And what's the alternative? Peas. I can't eat them too often, though. They play hell with my digestion. Have you ever considered changing your diet? What's wrong with beans and beer? You need me to tell you? You're pumping out enough methane here to fill a dirigible. No ale przynajmniej na coś by się przydał wtedy. This is the dart that the Indian shot at my girlfriend. Sheesh. That's pretty weird, but I don't see why you'd expect to find her here.
Take a look at this letter. That's sick. Did you write it? Oh, no. No, it's a letter from my girlfriend's admirer. If I was you, I'd smack him in the mouth. Well, that's not my style, but thanks for the advice. Ale ta rada jest bardzo dobra. No nie wiem. W sumie George Stobart powiedział, że nie lubi takich sposobów. Aczkolwiek no, w takim przypadku, jeśli stawką jest walka o kobietę, jeśli trzeba dać nauczkę, to kto wie, czy nie należałoby skorzystać z rady takiego prostego człowieka. Nie no, w każdym razie, oczywiście ja przemocy fizycznej nie pochwalam w żadnym wypadku. I gotta go now, but I'll be back. Can't wait. Pewnie dlatego, że moja siła fizyczna nie jest na tyle duża, bym w bezpośrednich pojedynkach siłowych miał szansę na wygraną z więcej niż 1/3 może moich konkurentów. Tak myślę. I wolę nie sprawdzać, czy mam rację, czy nie. Dobra, teraz zajmijmy się kominem. Ouch! That's hot. Komin jest gorący, a co mamy w ekwipunku? Może dałoby radę chwycić komin majteczkami. The panties would not have been thick enough to shield this level of heat. No nie dałoby rady, trudno. W takim razie zejdziemy tutaj po schodkach. To miejsce jest też klimatyczne, dlatego że nieco się może odróżnia od większości miejscówek w Broken Sword, czy 1, czy 2, dlatego że jest ciemniejsze, bo akcja tutaj rozgrywa się o zmroku. Jest 4 rano. The stick had a hook on one end. I figured it was a boat hook. For hooking boats. Może się nam przydać. Takie przedmioty zwykle się na coś przydają. The bottle was just out of reach. Nothing was going to get me into that water if I could help it. To ta butelka, którą wyrzucił przed chwilą, ten stróż, to też pewnie są jakieś przedmioty, które on wrzucał do wody wcześniej. I just knew that boat hook would be useful for something. As for the bottle, even if I couldn't find a use for it, I'd cleaned up the dock a little. To jest taki szósty zmysł George'a, że wie, które przedmioty mogą mu się później przydać. I myślę, że jest to szósty zmysł każdego prawdziwego bohatera przygodówek. Takich klasycznych. Bo bohaterowie przygodówek wiedzą, co należy zabrać, nawet jeśli wydaje się to zwyczajnym śmieciem. Ale oni już dobrze wiedzą, jaki z tego później użytek zrobić. No dobra, co zyskaliśmy? Zyskaliśmy butelkę. It was the beer bottle that slob of a watchman had dumped in the sea, now half full of filthy dock water. The label read, Surge, the beer that clears your head. W tej chwili możemy zajrzeć tutaj na przykład przez klapę. I couldn't reach the packet. I couldn't reach the bucket. No niewiele tu możemy w tej chwili zrobić, więc trzeba by go jakoś stąd wywabić. Ciekawe, czy możemy porozmawiać ze stróżem. Excuse me? Huh? Who's there? Może lepiej tego nie zrobić. To taka nauczka na przyszłość dla George'a, że w takich sytuacjach najlepiej wywabić kogoś na zewnątrz i dopiero zaglądać właśnie do stróżówek. No dobrze, trzeba jakoś ten komin coś z nim zrobić, by ta temperatura nie była tutaj taka duża.
The bottle was half filled with water. Maybe it would cool the cone down enough to touch it. Now I could see into the pipe which formed the chimney. No to zróbmy to. That chimney looked very exposed without its cone. The chimney was a metal pipe which disappeared into the wall. No, ale to przyjrzenie się w niczym nam nie pomogło. W każdym razie mamy stożek i... co możemy za pomocą tego stożka właściwie zrobić? Możemy zatkać jeszcze jakoś ten komin pewnie. Butelką. Spróbujmy zrobić to raz jeszcze. Skoro teraz już stożka nie ma. The bottle had blocked the chimney, and the hut was filling up with smoke. Tak. Komin. Czyli istotny był tutaj komin, a swoją drogą akurat kiedy była mowa o kominie, to przypomniało mi się sanitarium, ale nie będę zdradzał dlaczego. Tam jest taka jedna fajna scenka. Dobra. Co teraz? Teraz trzeba by się jakoś pozbyć psa, ale żeby się pozbyć psa, to należy tutaj zajrzeć, kiedy nie ma właśnie stróża w środku. Zabierzmy przede wszystkim te psie ciasteczka. Będziemy mieć wabik na psa. The packet was full of dog biscuits. Someone had once told me a piece of coal brought you luck. Nie słyszałem o takim powiedzeniu. Who was I to argue with irrational superstition? No i jeszcze możemy ewentualnie spróbować zabrać rondel. Baked beans in ketchup. Tak tylko ewentualnie, bo nie zadziałało. Yow! Stove equals heat, heat equals burn, burn equals excruciating pain. Analiza przyczynowo-skutkowa. Wszystko ma swoje następstwo. Tak, to też nie zadziałało tak jak chcieliśmy. Przynajmniej tak jak chciał George Stobart. Czajnik, o jeszcze kubek. That mug was a health risk. I decided to leave it where it was. A, kto wie, co tam może być w środku. Dobra, chyba zabraliśmy to, co chcieliśmy zabrać, więc schodzimy. Drzwi się zamknęły, widocznie już coś stróż zrobił z tym dymem. A my się pobawimy w karmienie psa. Hey, 20. Come and get it, boy. I felt a slight twinge of conscience as I prepared to give the dog a dunking. It soon passed. Biedny piesek. As I'd expected, the dog could swim like a dog. Miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzi. Ja nie miałbym serca go tutaj zostawiać. Przejdźmy przez płot.
No i dotarliśmy do jakichś magazynów portowych, czy przyportowych. No i cóż, to jest dobra chwila na zakończenie odcinka. Ciekawe, czy trafimy wreszcie na ślad Nico Collard, czy może dopadniemy profesora Aubiera lub jego ludzi. No i ciekawe, czy w ogóle profesor Aubier jest bezpośrednio związany ze zniknięciem naszej przyjaciółki. Tego być może dowiemy się w kolejnym odcinku, a na teraz dziękuję Wam za oglądanie, za uwagę. Do usłyszenia, pa pa.